Halo, halo, czy w poprzednim filmie, w którym talent mnie męczył i malowałam różyczki, mówiłam, że to już ostatni film tego typu? Mam nadzieję, że nie. W tym filmie pomaluję taki wielki, okrągły wazon i właściwie to nic odkrywczego, bo takie kwiatki, a w każdym bądź razie malowane w identyczny sposób, malowałam już na podkładkach i film Wam podlinkuję. A dzisiejszy film to trochę przypadek, ponieważ weszłam do Pepco, chciałam kupić zupełnie co innego, a wyszłam z takim wielkim wazonem. Co mnie przekonało, żeby go kupić? Chyba cena. Kosztował mniej niż 10 zł. Zaczynam od dwukrotnego pomalowania słoika na ciemnozielony kolor. Dzięki temu od środka będzie wyglądał fantastycznie i elegancko, no ale trzeba pomalować 2 razy, bo jeden raz wygląda naprawdę słabo. Słoik będzie pomalowany w paski i poradziłam sobie właśnie w taki sposób. Może macie na to inny pomysł, ale ja tutaj poleciałam z taśmą malarską. Pierwszy przelot to białe paski, a drugi cieniowane. Przyklejając taśmę malarską do farby, trzeba uważać, żeby nie zrobić tego zbyt dokładnie, żeby jej mocno nie przyklejać, bo ona na tyle mocno trzyma, że można ją niechcący zdjąć razem z farbą pod spodem. Na tym etapie problemu by nie było, ponieważ dziurę bym po prostu zamalowała, ale przy malowaniu kolejnych warstw, no wtedy to już byłby problem, więc uważajcie, bo ja sobie troszkę farby niechcący zdjęłam. A teraz będę malowała cieniowane paski. Potrzebne są 3 farby, czyli zielony, biały i szary oraz 2 pędzle. Jednym pędzlem jadę od dołu kolor zielony, a drugim od góry na biało. Po pierwsze, tą mieszankę trzeba robić szybko, bo na mokro, wtedy farby się ładnie przenikają, a po drugie, bo chyba nie pokazałam, ten zielony, który używam do cieniowania, to jest ten sam zielony, którym na początku malowałam cały wazon. Taśmę malarską ściągam natychmiast po pomalowaniu pasków, wtedy kiedy farba jest jeszcze mokra. Żeby moje kwiatki nie wyglądały jak koncertowe krzywulce, wspomagam się narzędziami, czyli cyrklem. Zaznaczam sobie, jakie mają być duże i w którym miejscu. Uwaga, przechodzimy do części artystycznej. Za chwilę będę malowała kwiatki, ale najpierw przygotuję sobie farby. Potrzebne są minimum 2, ale najlepiej 3 odcienie czerwonego, a do tego biały. Ja wzięłam płaski pędzel syntetyczny, ale możecie wypróbować także inne pędzle. Może innym pędzlem Wam będzie fajniej wychodziło. Zauważyłam, że zasada jest taka, im gorzej wymieszane farby, tym ładniej wygląda płatek. Ups, zaczęłam nie w tym miejscu, ponieważ za tym kwiatkiem, od którego zaczynałam, jest namalowany kolejny i najpierw muszę zacząć od tego kwiatka z tyłu, a dopiero potem skończę ten z przodu. Zobaczcie, im gorzej wymieszana farba, tym ciekawiej i bardziej naturalnie wygląda płatek. Duże kwiatki to duży pędzel, a małe kwiatki to mały pędzel. Myślę, że logiczne. Tutaj za kamerą to mogę się wymądrzać. Nie mieszajcie dokładniej farby, czym mniej wymieszana, tym ładniej wygląda, ale prawda jest taka, że ta farba sama nam się na talerzyku miesza i w pewnym momencie człowiek nie zauważa, że ma całkiem porządnie wymieszaną farbę i płatki stają się niejednolite, brakuje im tych przejść kolorystycznych i całość przestaje ciekawie wyglądać. Warto też sobie zrobić gradację, na przykład płatki, które są z tyłu ciemniejsze, a z przodu troszkę jaśniejsze. Środki kwiatków pomalowałam patyczkiem kosmetycznym, takim wiecie, zwykłym do uszu, odrobinę czarnej farby, popaćkać i ten środek całkiem fajnie wychodzi. Zaczynamy od paćkania na czarno, a potem dobieramy drugą farbę, na przykład odrobinę białej i robimy troszkę takich jaśniejszych punktów, to dużo ładniej wygląda. Zastanawiałam się, czy nie lepiej by było malować te kwiatki w 2 etapach. Najpierw te zewnętrzne, potem przesuszyć farbę, a potem lecieć z kolejną warstwą. Pytanie może i zasadne, ale odpowiedź bardzo prozaiczna. Malowałam natychmiast, ponieważ nie chciało mi się czekać, aż farba wyschnie. W kolejnym etapie będę malowała gałązki i listki. No i tutaj już poczekałam, aż farba wyschnie, ponieważ musiałam zupę ugotować. No i jeszcze pies patrzył na mnie z takim żalem w oczach, że to jest jego czas na spacer, że musiałam wszystko rzucić i przejść się z nim troszkę po terenie, żeby pobiegał. W kolejnym etapie, czyli do malowania listków i gałązek, użyłam 2 pędzli. Jeden to taka długa niteczka, a drugi to pędzel skośny.
Do namalowania tych cieniutkich gałązek potrzeba bardzo rozwodnionej farby. Gęsta farba po pierwsze nie da takiej ładnej kreski, a po drugie będzie nam przerywała linię, a sama woda, sama zabarwiona na zielono woda pięknie pozwala robić takie linie. Żeby wszystko do siebie fajnie pasowało, to ta zielona farba, której używam, którą teraz rozrabiam razem z szarą i białą, to jest ta sama zielona farba, której używałam na początku, malując cały słoik. Potem używałam jej do malowania tych zielonych pasków, a teraz jest w listkach, dlatego to wszystko do siebie całkiem fajnie pasuje. I jak już uznałam, że całość jest prawie gotowa, to mój słoik prezentował się tak. Zielona farba w tubie, którą używam do tego projektu, jest błyszcząca, natomiast farby serii Allegro, czyli wszystkie inne, są matowe. Myślę, że to połączenie wygląda nieestetycznie, więc całość polakierowałam lakierem matowym. A na koniec wisienka na torciku, czyli szablon. To jest naprawdę gruby szablon, czyli taka wersja 3D. I zazwyczaj jak odbijam szablony, to używam kleju do szablonów, ale nie tym razem. Tym razem szablon jest za gruby, a powierzchnia półokrągła, więc nie byłoby szans. Klej do szablonów by tego nie przytrzymał i to wszystko by mi się cały czas ruszało i odrywało. A gdy szablon przykleiłam taśmą malarską, gra gitara, wszystko się znakomicie odbija. Choć odbitka nie jest taka bardzo dokładna, ponieważ to jest szablon 3D. Czyli folia szablonowa jest bardzo gruba, a jak chcemy idealną odbitkę, taką w punkt, to trzeba wybrać cieniutki szablon, tak zwany szablon do farb. A na koniec przyklejam ozdobny sznurek oraz bardzo ważną informację na plakietce. Hello, to jest ręczna robota, to nie miało być idealne. Idealne to są chińskie odbitki, a ten wazonik to był robiony z przyjemnością i z sercem. Wyszło jak wyszło, najważniejsze, że mi się podoba. Dziewczyny, pędzle w dłoń, niczym się nie przejmujemy. Jak nas talent męczy, to po prostu trzeba malować. A jak komuś się nie podoba, nie nasz problem. Mój wazonik prezentuje się tak. Mam nadzieję, że Was namówiłam, aby popróbować samodzielnego malowania. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Najfajniejsza jest zabawa i relaks. A gdzie się swoimi cudami pochwalić? Oczywiście na naszej grupie na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Zapraszam. Mam nadzieję, że już tego lata żadnym malowaniem nie będę Was męczyła, tylko wrócę do ukochanego depku. Do zobaczenia.